Cześć, z tej strony Dawid. W dniu dzisiejszym porozmawiamy sobie o 5 totalnych głupotach powtarzanych przez ludzi o Bitcoinie. Pamiętajcie, że ignorancja nigdy nie wygra z technologią i zadziwiające jest, jak wielu ludzi z IT rozumie Bitcoina, korzysta z niego albo innych kryptowalut, traktuje to na porządku dziennym, a jak wielu ekonomistów uważa ludzi zainteresowanych kryptowalutami jakimiś fanatykami, entuzjastami. Moim zdaniem wcale tak nie jest. Ci tak zwani kryptoentuzjaści są ludźmi, którzy zadali sobie trud, aby zrozumieć technologię blockchain, jak ona działa i jaką na przykład tokenomię ma Bitcoin, a ci, którzy nie rozumieją, są najzwyczajniej kryptosceptykami, ponieważ nie wierzą w tą technologię z jakiegoś powodu, na przykład usłyszeli jakąś opinię, nie fakt, opinię od kogoś, który na przykład również się nie zna, albo przeczytali, że kogoś oszukano na kryptowaluty, ale przyzna, że jeżeli kogoś oszukano na wnuczka, to nie znaczy, że wnuczek jest skamem, oszustem i nie wiadomo co jeszcze. Dlatego pamiętajcie, kryptowaluty mogą być wykorzystane przez oszustów, ale również dopłacanie za paczki, za przesyłki może być wykorzystane właśnie przez oszustów, co nie oznacza, że impost jest jednym wielkim skamem. Tym przydługim wstępem zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, subskrypcji i zaczynamy. Pierwsza głupota. Bitcoin i kryptowaluty służą tylko i wyłącznie do prania pieniędzy. Dlaczego? No bo przecież są anonimowe. Jeżeli tak mówisz albo ktoś Tobie takie informacje przekazuje, to najprawdopodobniej w ogóle nie sprawdził wiedzy, którą poszerza. Po pierwsze, Bitcoin jest zapisem danych, jest ogromną bazą danych, gdzie są informacje z jakiego adresu, na jaki adres została wysłana dana ilość bitcoinów. Jest informacja również o dacie oraz godzinie tej transakcji. Jest też zapis bloku, w którym ta transakcja została potwierdzona. Każdy, kto ma dostęp do internetu i chociażby zna 2 adresy i datę, kiedy transakcja miała mieć miejsce, może sprawdzić, czy do niej doszło, czy nie. Co więcej, jeżeli mamy adres jakiegoś portfela kryptowalutowego, możemy dokładnie prześledzić, co kiedy on robił. Czyli totalną bzdurą jest informacja, że Bitcoin jest anonimowy i można prać przez niego pieniądze, ponieważ po pierwsze wszystko jest transparentne dla każdego, a po drugie od jakiegoś czasu rejestrując się na giełdzie, jeżeli wpłacasz waluty fiat, czyli złote, dolary, euro i wymieniasz je na kryptowaluty, musisz zrobić KYC, czyli musisz przejść taką weryfikację jak w banku, musisz przesłać skan dokumentu tożsamości, musisz podać swoje imię i nazwisko. I jeżeli z takiej giełdy wyślesz kryptowaluty na swój portfel zewnętrzny i dalej przesyłasz te środki, to nawet jeżeli robiłeś jakieś hachmenty 10 lat temu, to oni już wiedzą, że to jest adres należący do Ciebie i mając ten adres mogą sprawdzić totalnie wszystko, co na nim robiłeś i to nie muszą być żadne służby, to mogę być chociażby ja. Tak to działa i między innymi dlatego została rozbita strona Silk Road, czyli portal internetowy, gdzie w przeszłości można było kupować na przykład narkotyki. Jedną z metod płatności był Bitcoin i dzięki temu ci przestępcy zostali złapani. Także jeżeli ktoś uważa, że kryptowaluty wszystkie są anonimowe, to najprawdopodobniej totalnie nie rozumie technologii blockchain. A dodatkowo ciekawostka, raport SWIFT za 2022 rok mówi o tym, że tylko 2% pieniędzy zostało wypranych przez kryptowaluty i zastanówcie się, jeżeli w kryptowalutach można prać pieniądze, to czy przypadkiem w dolarze amerykańskim czy w polskim złoty pieniądze również nie są prane. Druga głupota o Bitcoinie. Bitcoin to piramida finansowa. Nieprawda. Niektóre kryptowaluty faktycznie miały taki schemat. Natomiast czym jest piramida finansowa? Jest to schemat finansowy, gdzie osoby, które dołączają później do tej struktury, tworzą kapitał do zysku dla osób, które wcześniej weszły do tej struktury. I teraz, jeżeli taka osoba wchodzi dzisiaj do takiej struktury, to środki, które ona wpłaca, są przekazywane na przychód osób, które dołączyły wcześniej, bądź na przykład wprowadziły ją do tej struktury. Najczęściej jest to schemat, że Ty zapraszasz ludzi i to ich wpłaty są w części Twoim wynagrodzeniem. Nie ma tutaj mowy o jakimkolwiek handlu, spekulacji, po prostu ktoś wpłaca środki po to, aby osoba, która wcześniej dołączyła do tej struktury, mogła wypłacić z niej kasę i tyle.
Natomiast Bitcoin jest aktywem cyfrowym, którym można handlować po takiej cenie, jaka jest aktualnie na rynku. I to jest tak samo, jakbyś handlował akcjami, jakbyś handlował na targu kukurydzą, czy ziemniakami, czy sprzedawał zabawki w sklepie, nieważne. Jeżeli przed świętami dane zabawki są droższe, bo jest większy popyt, to ty możesz je kupić drożej. A jeżeli jest luty i jest po świętach, są przeceny, możesz kupić je taniej. Tak samo jest w Bitcoinie, że jest hossa, jeżeli jest duże zainteresowanie, rośnie popyt, Bitcoin jest droższy i może go kupić, natomiast będzie to droższy zakup. Jeżeli jest bessa, jest małe zainteresowanie, to cena jego jest niższa zazwyczaj. Natomiast jeżeli dzisiaj Bitcoin jest na przykład po $30,000 i ty zakupisz Bitcoina za jakąkolwiek kwotę, taką jaka tobie odpowiada, to w ogóle nie znaczy, że te środki, które włożyłeś w Bitcoina, posłużą do tego, aby inne osoby, które dołączały miesiąc temu, rok temu, 10 lat temu, dostały wypłatę. Nie, ty płacąc za Bitcoina kupujesz go od kogoś innego i ty nie wiesz, czy ta osoba kupiła Bitcoina, jak on był po $60,000 i teraz jak sprzedaje tobie po 30, to ona jest na minusie, czy kupowała go 10 lat temu, jak Bitcoin był po $100 i teraz jest na mega dużym plusie. Także jak widzisz, nie ma to związku z piramidą finansową. Ty kupujesz Bitcoina po cenie rynkowej i to, że ktoś kupił go wcześniej, 5 lat temu, 10 lat temu, 3 miesiące temu, nie oznacza, że ty wkładając pieniądze w Bitcoina będziesz sponsorem przychodu osób, które wcześniej go zakupiły. Mam nadzieję, że jest to dla ciebie jasne. Trzecia totalna głupota. W internecie jest pełno informacji, że każdy już wie, czym jest halving, wszyscy na niego czekają. Jeżeli wszyscy już o tym wiedzą, to zagrają wszyscy pod to. Ok, ja rozumiem, przychodzi aspekt psychologiczny, natomiast wy nie rozumiecie, że bardzo mało osób wie w ogóle, czym jest Bitcoin i wie w ogóle, czym jest halving, a po drugie, jeżeli ktoś nawet wie, że jest coś takiego jak halving, to on go nie do końca rozumie. Halving, czyli tak naprawdę obniżenie o połowę inflacji Bitcoina, ponieważ ilość bitcoinów, które pojawia się wraz z nowym blokiem, czyli co 10 minut, zmniejsza się o połowę. Teraz jest 6,25, po następnym halvingu będzie to 3,125. Przypominam, że prawo popytu i podaży jest podstawowym prawem ekonomii. I jeżeli czegoś jest ograniczona ilość, a rośnie cały czas na to popyt, no to najprawdopodobniej cena tego będzie rosła, ponieważ nikt nie będzie chciał się wyzbywać czegoś, na co jest zapotrzebowanie, a jest ograniczona podaż, ponieważ jeżeli się tego wyzbędzie, to jest bardzo mało prawdopodobne, że w przyszłości kupi to taniej. I w drugą stronę, jeżeli czegoś jest bardzo dużo, a jest małe zapotrzebowanie na to, na przykład idziesz i chciałbyś na pustyni kupić piasek, to nie będziesz tego kupować, bo tego jest pełno, leży to na ziemi i możesz sobie za darmo to wziąć. A jeżeli potrzebowałbyś na pustyni wodę, której nie ma, czyli jest ograniczona ilość, a jest popyt duży, bo bardzo byś chciał się napić, to cena tego będzie o wiele wyższa. Dlatego pamiętajcie, jeżeli nastąpi halving i będzie mały zjazd na dół, to jest normalne, zawsze jest sell the news, natomiast potem samo prawo popytu i podaży historycznie powodowało, że cena Bitcoina rosła. Przy okazji może jest to spowodowane manipulacją tych osób, które posiadają większą ilość bitcoinów, tak zwane grube ryby oraz górnicy. Natomiast pamiętajcie, jeżeli są grube ryby, które mają mnóstwo bitcoinów, po dziesiątki tysięcy bitcoinów na jednym portfelu oraz górnicy bitcoina, to im naprawdę nie zależy, żeby ten bitcoin teraz kosztował $1. I jeżeli już by mieli manipulować ceną, to w mojej opinii w ich interesie nie jest zbijanie ceny w dół. Natomiast pamiętajcie, nie jest to porada inwestycyjna, ja tylko dzielę się moim zdaniem, a jeżeli już skończyliśmy mowę o trzeciej głupocie, to teraz czwarta głupota. Kto miał się dowiedzieć o Bitcoinie, to już się dowiedział, nic z tego nie będzie, już więcej nikt się tym nie zainteresuje, bez sensu w ogóle ciągnąć dalej ten temat. Jest to największa głupota, jaką kiedykolwiek usłyszałem, ponieważ uwierzcie mi, z miesiąca na miesiąc ja osobiście widzę, jak nowe osoby piszą do mnie wiadomości prywatne, co to jest Bitcoin, albo że ktoś im coś proponuje, czy to nie jest oszustwo, po prostu szukają jakiejś porady, jakiegoś punktu odniesienia, gdzie mogą uzyskać informacji od kogoś, kto siedzi w tym temacie dłużej. I naprawdę wiedzcie, że osoby, które dzisiaj mają 10 lat, nie interesują się kryptowalutami, nawet nie mogą inwestować w Bitcoina, natomiast za 8 lat
one będą doskonale zaznajomione z technologią, zresztą młodsze pokolenia są właśnie zaznajomione z technologią i dla takich osób najprawdopodobniej, zresztą już to jest widoczne, inwestycja w Bitcoina jest o wiele łatwiejsza niż zakup, a potem sprzedaż złota, ponieważ Bitcoin to jest jedno kliknięcie, a ze złotem trzeba się pierdzielić, trzeba użerać się z dealerami, którzy stosują horrendalne czasami prowizje i w mojej opinii młode pokolenia bardziej będą zainteresowane cyfrowym aktywem niżeli tradycyjną fizyczną sztabką złota, za którą ciężko kupić chleb, a za kryptowaluty, uwaga, chleb już kupimy. I to nawet są już takie miejsca w Polsce, dlatego nie uważam, aby każdy, kto chciał dowiedzieć się o Bitcoinie, już się o nim dowiedział i więcej osób nie będzie dołączać albo interesować się tym tematem. Dodatkowo pamiętajcie, że co roku pewna ilość osób otrzymuje w ogóle dostęp do internetu. Oni wcześniej nie mieli dostępu do bankowości elektronicznej i jeżeli oni są podłączani, to również jeżeli usłyszą o czymś takim jak Bitcoin, a mają na przykład swoją bardzo słabą walutę, na przykład w Afryce czy Ameryce Południowej, to jeżeli się da, również chętnie kupują kryptowaluty, co pokazują ostatnie wyceny Bitcoina w lirze tureckiej, najrze nigeryjskiej i argentyńskim peso. Tak, tam Bitcoin ma już swoje ATH, do dolara jeszcze nie, natomiast osobiście uważam również, że Bitcoin prędzej swoje ATH przebije do złotego niż do dolara. Dodatkowo w mojej opinii mówienie o tym, że o Bitcoinie dowiedział się już każdy, kto miał się dowiedzieć, to jest coś takiego jakbyś 20 lat temu, gdzie w telefonie komórkowym był czarno-biały wyświetlacz i mogłeś tylko pisać SMS-y i dzwonić, ktoś cały czas tobie powtarzał, że to jest szczyt możliwości, jaką ludzkość i nasza cywilizacja osiągnęła, jeżeli chodzi o mobilne urządzenia. Powiedz mi teraz z perspektywy czasu, gdy mamy iPhony, smartfony, Androida, iOS-a, multum aplikacji, bez których większość ludzi nie potrafi żyć, takie stwierdzenie, że kryptowaluty już więcej nie osiągną, nikt o nich nie będzie chciał rozmawiać, interesować się, jest w ogóle na miejscu. Moim zdaniem, jeżeli ktoś tobie 20 lat temu mówił, że telefony będą służyć tylko i wyłącznie do pisania SMS-ów i dzwonienia, najprawdopodobniej nie miał zbyt dużej wyobraźni albo był jakikolwiek zamknięty na nowości, na technologię, nie wiem, trudno mi to nazwać, natomiast pamiętajcie, że kryptowaluty rozwijają się z dnia na dzień, dzieje się to bardzo szybko. Kiedyś była to tylko możliwość przesyłania wartości z punktu A do punktu B, czy tam tokenów. Dzisiaj są to DeFi, czyli zdecentralizowane finanse, NFT, czyli tokeny niewymienialne, które dają unikatowość. Jest to sztuczna inteligencja, która jest zdecentralizowana. Są to platformy do tworzenia zdecentralizowanych aplikacji. Gaming połączony z finansami. Mnóstwo, naprawdę mnóstwo rzeczy. Teraz jest trend RWA, czyli Real World Asset, czyli na przykład tokenizacja złota. Naprawdę możliwości wykorzystania technologii blockchain jest nieograniczona ilość, ogranicza nas tylko i wyłącznie nasza wyobraźnia. Jeżeli ktoś mówi mi, że już więcej osób nie będzie dołączać do świata krypto, to najprawdopodobniej jest on totalnym sceptykiem, ignorantem i w ogóle nie rozumie, co dookoła niego się dzieje, jaką szansą dostaje, jaką może wykorzystać w swoim życiu, ale jest zamknięty na to z jakiegoś powodu, nie mam pojęcia dlaczego, bo jedynym rozwiązaniem to jest albo czegoś nie rozumie i nie chce się edukować, albo po prostu się tego boi i trzyma się od tego z daleka. Natomiast pamiętajcie, jeżeli ty trzymasz się od tego z daleka, no to inni ludzie cię wyprzedzą i potem najprawdopodobniej będzie im się łatwiej żyło, ponieważ będą chociażby ją rozumieć i oni nie będą zależni od innych osób, ponieważ już będą rozumieć tą technologię. A ty, jeżeli teraz się boisz albo się nie edukujesz, a przyjdzie taki moment w życiu, że technologia blockchain będzie nas otaczać, tak jak teraz otaczają nas aplikacje, to jeżeli ktoś kiedyś był ignorantem i do dzisiaj nie nauczył się wysyłania przelewów bankowych, to jest zależny od innych osób. I tak samo, jeżeli ty będziesz ignorować kryptowaluty, to najprawdopodobniej w przyszłości skazujesz się na to, aby być zależnym od tych osób, którzy to rozumieją. Także w mojej opinii grono osób, które interesuje się kryptowalutami, wcale nie stoi w miejscu, ani wcale się nie pomniejsza. Z roku na rok jest nas coraz więcej i naprawdę widać to, jeżeli chociażby jeździsz na jakieś konferencje kryptowalutowe, czy tworzysz treść w internecie taką jak ja, i widzisz, że coraz więcej osób zaczyna się do ciebie odzywać. I piąta najlepsza głupota o Bitcoinie. Bitcoin już nie urośnie. Cykle to już w ogóle
prehistoria, każdy o nich wie, a jeżeli coś jest już wiadome przez wszystkich, to na pewno się nie wydarzy po raz kolejny. Jak może być, Dawid, taki głupi, że wierzysz w to, że Bitcoin dalej będzie rósł? Po pierwsze, ja w to nie wierzę. Dla mnie jest to bardzo prawdopodobne na podstawie liczb, na podstawie faktów. To nie są opinie, to nie jest moja wiara, to są fakty, po które każdy z nas może sięgnąć, tylko wystarczy chcieć, a większości się po prostu nie chce. A po drugie, taką informację, że Bitcoin już nigdy nie urośnie, pamiętam jak słyszałem, gdy dowiedziałem się o Bitcoinie, jak przebijał cenę złota. Następnie było to, jak przebijał $5000, było, że już bardzo wysoko jesteśmy, więcej nie urośniemy. Doszedł do $20 000, on już więcej nie będzie rósł. No i faktycznie pękła bańka. Ci, którzy mówili, że on nie będzie już więcej rósł, śmiali się ze mnie, patrzyli się jak na jakiegoś wariata w ogóle. Co ty, Dawid, mówisz? Po co ty się dalej tym interesujesz? Przecież to już tylko do zera leci. Spadło do $3000, potem zaczęło rosnąć. 10 000 to będzie maks, już więcej nie urośnie. Poszło na 12, na 15. Dobra, 20 to będzie maks, już więcej nie urośnie. Poszło na 30, na 40. To jest jakaś bańka spekulacyjna, tulipany, to już zaraz spęknie. 50, 60. Na pewno teraz jak walnie, to już do zera. I powiem wam, że śmieszy mnie to niesamowicie, ponieważ jak znajdziecie sobie historyczne artykuły w internecie, za każdym razem tak było, jak Bitcoin przebijał dolara, $10, $100, $1000, cenę złota, $10 000, $20 000, $60 000. Naprawdę dla mnie to nie jest żaden argument. Okej, może nie urosnąć, ale to będzie związane z tym, że nie będzie popytu na Bitcoina, a nie dlatego, bo on już miał kiedyś swoje ATH. Tak, on miał mnóstwo razy swoje ATH, a jak jest hossa, na przykładzie poprzedniej, kiedy przekroczył $20 000 i doszedł do 68, to za każdym razem, gdy wchodził o tego dolara wyżej, to przebijał swoje nowe ATH. I moją intencją teraz nie jest was przekonywanie do tego, że Bitcoin będzie po $100 000, po $1 000 000 czy po 10 miliardów dolarów. Nie mam zielonego pojęcia, natomiast uważam, że jeżeli czegoś jest ograniczona ilość i nowe Bitcoiny dochodzące na rynek, czyli inflacja tego cały czas spada i co 4 lata będzie o połowę obniżana, a popyt rośnie, co pokazują statystyki, chociażby liczba portfeli na Bitcoinie, która została utworzonych, albo liczba aktywnych portfeli, czy liczba portfeli, które mają 0,1 Bitcoina chociażby na swoim koncie, to pokazuje, że coraz więcej ludzi jest zainteresowanych tym aktywem. Dlatego pamiętaj, że jeżeli ty mi mówisz, że ty nie wierzysz w to, że Bitcoin urośnie kiedyś więcej i przebije swoje ATH, to okej, natomiast nie przekonuj mnie do tego, a wręcz nie szerz tej wiedzy, bo w mojej opinii jest to krzywdzące dla osób, które na przykład chciałyby zainteresować się kryptowalutami, ale ty podcinasz im skrzydła nawet o tym nie wiedząc, bo wyrażasz swoją opinię nawet nie sprawdzając liczb i faktów. I powtarzasz zdania, które gdzieś tam przeczytałeś albo usłyszałeś od innych, którzy również tego nie zweryfikowali. No chyba że masz jakiekolwiek argumenty poparte liczbami, to bardzo proszę zostaw tę informację w komentarzu. To było 5 największych głupot w mojej opinii, które usłyszałem o Bitcoinie. Pamiętajcie, że Bitcoin nie jest piramidą finansową, nie służy tylko i wyłącznie do prania pieniędzy. Tak naprawdę nie jest anonimowy, jest mega transparentny i coraz więcej ludzi, przynajmniej tak mówią statystyki, czyli liczby, dołącza do tego świata krypto. Dlatego jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, zostawcie je w komentarzu, a jeżeli odcinek się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i do zobaczenia w następnej odsłonie. Trzymajcie się, cześć!